Jesteśmy na autostradzie pośrodku pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Właśnie trwa remont drogi. Wygląda to niesamowicie, bo to jest pośrodku pustynnego piasku. I na takim podłożu kładzie się utwardzenie, a następnie wylewa asfalt. Jesteśmy w Falaj al-Mualla. To oaza pośrodku pustyni, nieopodal Al-Kaywan. Co ciekawe, to tutaj stworzono pierwszy mechanizm tych kanałów wodnych, czyli falacz. A my teraz zwiedzamy fort, centrum miasta. Oto Matbasa. Tutaj przechowuje się daktyle, z których następnie wyrabia się taki syrop czy melasę. Jesteśmy znowu w Emiracie Al-Kaywan. Wybraliśmy się na wycieczkę łódką w kierunku wyspy Al-Sinija. Takie oto zarośla namowynowe dominują w tutejszym krajobrazie. Miejsce to stało się schronieniem dla wielu gatunków ptaków. Dzisiaj zrobiliśmy sobie dzień z archeologią. Przed Wami Mleja Archaeological Center, czyli jedna z najciekawszych atrakcji archeologicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na terenie Emiratu Sharjah. A to grobowce An-Nar, które mają prawie 14 metrów szerokości, czyli średnicy, i pochodzi z czasów epoki brązu. Jesteśmy w centrum archeologicznym Mleja i odkryliśmy ciekawą rzecz, mianowicie tradycję, która nazywa się Balija. Otóż dawniej grzebano zmarłych, tych za życia zamożnych, wraz z drogocennymi przedmiotami, biżuterią, mieczami itd. A w tym regionie odkryto groby z kośćmi zwierząt, wielbłądów i koni, czyli grzebano ulubione ich zwierzęta razem z nimi. Jesteśmy na stanowisku archeologicznym Mleja. Przed Wami grobowce. Tutaj oryginalna część zachowana sprzed około 2000 lat z okresu preislamskiego, a
Także to oczywiście rekonstrukcja, czyli widać po rekonstrukcji, że te były duże, chowano w nich zamożniejszych mieszkańców. Tych biednych, ci biedni musieli zadowolić się skromniejszym grobem, taki jak ten tu. Tak w ogóle tych grobowców jest tu 120 grobów, jest tu 120. Ponadto, tak jak wspominaliśmy wam już wcześniej, chowano tu, czy grzebano wraz z zamożniejszymi mieszkańcami ich zwierzęta, czyli konie i wielbłądy. Przed wami grobowce zwierzęce. Odnaleziono tu 5 grobowców wielbłądów i 3 koni. Ten zwyczaj nazywał się balija, czyli grzebano wielbłądy i konie wraz z zamożniejszymi mieszkańcami po ich śmierci. Jesteśmy przed jaskinią Faja, a nad nią znajduje się góra Faja. Oto najstarszy ślad ludzkiego osadnictwa poza Afryką. Ma aż 210 000 lat. To niesamowite, prawda? I tutaj na tym wskaźniku widać różne warstwy osadnictwa. Jest to zilustrowane tak jak w Troi w Turcji, to znaczy każda historyczna warstwa ma różną głębokość. Im głębiej, tym jest ona starsza. Ta czerwona z paleolitu ma aż 210 000 lat. Jesteśmy w Jebel Buheis, to kolejne stanowisko archeologiczne na terenie Emiratu Sharjah, blisko Mleiha Archaeological Center. To jest rekonstrukcja fortu, który pochodził z epoki brązu. Może miał jakieś 3000 lat. No i miał strategiczne położenie, bo zobaczcie, dawniej nie było tu tych wszystkich zabudowań, także było tu płasko i była dobra widoczność. Z wielu kilometrów można było potencjalnego wroga dostrzec, a tam w tle już majaczą góry Hadżar. Wysokość nad poziomem nie jest duża, jakieś 180 metrów. Jesteśmy w nietypowym miejscu. Al-Jazirat Al-Hamra to opuszczona wioska na terenie Emiratu Ras Al Khaimah. W XX wieku, gdy kraj wszedł na ścieżkę dobrobytu i rozwoju, w wyniku odkrycia złóż ropy naftowej oczywiście, nastąpiły procesy urbanizacyjne i mieszkańcy tej miejscowości, tej wioski
porzucili swoje domostwa i przenieśli się do Ras Al Khaimah, Dubaju, Abu Dhabi i tak dalej. Ściana tego opuszczonego domostwa pokazuje nam, jak wygląda tradycyjne budownictwo w tym rejonie. Jakich materiałów przede wszystkim użyto do budowy tutejszych domów, tak? Czyli jest to przede wszystkim koralowiec, ten tutaj. Poza tym użyto tu tradycyjnej zaprawy, kamieni, ale kamieni tak zwanych no, to się nazywa beach stones, czyli kamieni, które są wyrzucone przez morze na brzeg, na plażę. Ponadto użyto również do budowy, powiedzmy, do budowy dachów strzechy z liści palmowych oraz gałęzi namorzynów. Czyli jednym słowem wykorzystano tutaj materiały budowlane, te, które dała natura i które są pod ręką. Al Jazira Al Hamra to prawdziwe ghost town. Teraz będzie nieco surrealistycznie. Z jednej strony rudery Al Jazira Al Hamra, a z drugiej strony graffiti z wieżowcem, samochodem i rakietą. Wieża wiatrowa w dogasającym świetle dnia. Tak, zwiedzamy kolejny fort i muzeum, tym razem Ras Al Khaimah. Jesteśmy w części Muzeum Ras Al Khaimah poświęconej broni. Broń jest ważna dla mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tej sali znajdziecie pięknie zdobione miecze islamskie, sztelby oraz tradycyjne handżary. Jesteśmy w Qasr Al Ghamed, czyli Mystery Palace albo Haunted Palace, czy tam The Palace of Mystery albo Haunted Palace, nawiedzony pałac. Pierwsze takie miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no ciekawe co nas czeka w środku. Jesteśmy wewnątrz. Budowa trwała 10 lat. Pałac ma 35 lat, czyli jest gdzieś z 87
2007 roku. No i należał do szejka Ras Al Khaimah, ale spędził on ponoć tutaj tylko jedną noc. Przewodnik zapytany, dlaczego jest to nawiedzony pałac, powiedział, że to było dawniej, że to historia, teraz już nie jest nawiedzony. Ale wykończenia dekoracje bardzo ładne z Iranu, Maroka, a marmury z Włoch i Arabii Saudyjskiej. A z pałacu mamy widok na Ras Al Khaimah. Piotr to potrafi zatrzymać się na autostradzie, żeby tylko zrobić zdjęcia. Tym razem wielbłądom. Jesteśmy cały czas na terenie Emiratu Ras Al Khaimah, ale już blisko granicy z Omanem, a otaczają nas ze wszystkich stron monumentalne i surowe góry Hadżar. A przed Wami sztuczna tama. Zaraz wejdziemy na górę i sprawdzimy, czy jest woda, ale przypuszczam, że wody nie ma, bo jest lato i jest strasznie gorąco, a ostatnie opady deszczu może były tu kilka miesięcy temu. Jesteśmy na szczycie tamy Wadi El Albich. Jak widać, obecnie wody jest tu tyle, co kot napłakał, ale w zimie tama ta spełnia swoją funkcję, gdyż chroni okoliczne wioski przed powodzią. W tle z kolei widać góry Hadżar, które mają charakter podobny jak mieszkańcy tych ziem. Są takie majestatyczne, surowe i nieco niedostępne. Jesteśmy na górskiej drodze w Emiracie Ras Al Khaimah prowadzącej do najwyższego szczytu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tego o. Potocznie nazywa się go Jebel Jais, aczkolwiek Jebel Jais to szczyt o jakieś 300 metrów wyższy od tego, który ma 1700, leżący już po stronie Omanu. A tu widok na pasmo górskie Hadżar, a za mgłą widać te górskie serpentyny. To raj dla fana motoryzacji, szybkiej jazdy po zakrętach.
Jesteśmy w punkcie widokowym na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. A skoro mowa o poziomie morza, to zobaczcie, o, tu przed wami wody Zatoki Perskiej. Wydaje się, że to rzut beretem. A my tam musimy jechać, by udać się do Omanu. Pokonać przejście graniczne. Natomiast niestety nie ma tu drogi. Trzeba te góry, Hadżar, objechać dookoła, a zajmie nam to 1,5 godziny. Przydałyby się skrzydła, ale niestety Mustang to nie Pegas.